Witajcie w podsumowaniu tygodnia motoryzacyjnego. Bez zbędnego gadania zaczynajmy. Garbus, który rzuca wyzwanie bezdrożom, poznaj Twisted Baja Bug. Wyobraź sobie klasycznego Volkswagena Garbusa, ale takiego, który właśnie uciekł z siłowni i zamiast bulwarów woli błoto, piach i skały. Twisted Baja Bug to dzikie wcielenie kultowego Beetla, które nie tylko wygląda nietuzinkowo, ale też ma zaskakująco solidne terenowe DNA. Ten projekt to nie kolejna zabawka do jazdy po mieście. Choć pod maską wciąż pracuje dobrze znany, chłodzony powietrzem bokser o mocy nieco poniżej 80 koni mechanicznych, to reszta auta przeszła totalną metamorfozę. Zawieszenie z amortyzatorami Bilstein, pancerna podłoga i potężne opony All Terrain – to wszystko sprawia, że Bug czuje się jak ryba w wodzie na piachu czy w lesie. W środku luksus. Skórzane wykończenie i drewniano-stalowa kierownica nadają wnętrzu elegancki sznyt, a całość można spersonalizować pod siebie. Twisted nie celuje w liczby, chodzi o czystą frajdę z jazdy i kontakt z maszyną. I choć cena pozostaje tajemnicą, jedno jest pewne, to nie jest zwykły garbus. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takich przeróbkach. Bentley Bentayga Speed 2026. Mniej cylindrów, więcej emocji. Nowa odsłona luksusowego SUV-a od Bentleya to nie tylko kontynuacja sukcesu, ale i odważne wejście w nową erę. Choć pod maską nie znajdziemy już potężnego W12, to 4-litrowy V8 z podwójnym doładowaniem nadrabia z nadwyżką, oferując aż 641 koni i sprint do setki w zaledwie 3,6 sekundy. Projektanci postawili na ewolucję, a nie rewolucję, dlatego Bentayga Speed wciąż emanuje klasą i sportowym wcieleniem. Smukłe reflektory, nowy grill i 4 końcówki wydechu zdradzają, że to auto nie bierze jeńców. We wnętrzu luksus, który nie przytłacza, cyfrowe zegary, fizyczne przyciski i sportowe fotele z haftem Speed. Co ważne, SUV prowadzi się teraz jeszcze lepiej. Lżejsza konstrukcja, aktywne zawieszenie i opcjonalne hamulce karbonowo-ceramiczne pozwalają poczuć się za kierownicą jak w sportowym aucie. A dla fanów mocnych wrażeń trybu driftu i nowy rasowy wydech od Akrapowicza, Bentayga Speed 2026 jest już w sprzedaży w Wielkiej Brytanii od ponad 1 000 000 złotych. Cena w tej klasie to raczej kwestia gustu niż ograniczeń. Czy wyścigowy bolid może legalnie poruszać się po ulicach? Porsche właśnie udowodniło, że tak. Ich najnowszy projekt 963 RSP to piekielnie szybka maszyna, która wygląda jak wyjęta prosto z toru Le Mans, a mimo to ma kierunkowskazy, klakson i tablicę rejestracyjną. Brzmi jak szaleństwo. To zamierzone. 963 RSP to wspólne dzieło centrali Porsche i zespołu Penske Motorsport. Z zewnątrz niemal nie różni się od wersji wyścigowej, poza nieco wyższym prześwitem i bardziej cywilizowanym zawieszeniem. Pod maską drzemie ta sama, brutalna jednostka V8 z podwójnym turbo, generująca aż 680 koni mechanicznych. Ale dla tych, którzy chcą przemknąć po mieście bezszelestnie, jest też tryb elektryczny. Inspiracją był projekt sprzed pół wieku, legendarny 917 dla Gregoria Rossiego z Martini Racing. Dziś historia zatacza koło. Nowe 963 RSP powstało tylko w jednym egzemplarzu i należy do Rogera Penske. Po debiucie w Le Mans i pokazie w Goodwood samochód trafi do prywatnej kolekcji. Prawdziwa legenda, zanim jeszcze ruszyła spod świateł. Nowy Fiat Grande Panda wreszcie zawitał do Polski i nie da się przejść obok niego obojętnie. Choć z zewnątrz wygląda jak retro pudełko na kołach, w środku to zupełnie nowa jakość miejskiego komfortu. Fiat znowu pokazuje, że w kwestii aut do miasta nie ma sobie równych. Przestronna kabina, designerskie detale i zaskakująco nowoczesne rozwiązania sprawiają, że to więcej niż tylko kolejna Panda. Nowy model mierzy nieco poniżej 4 metrów długości, ale dzięki pudełkowej sylwetce oferuje zaskakująco dużo miejsca dla pasażerów i bagaży. W środku kolorowe detale, przemyślane multimedia, a nawet ukłon w stronę historii marki, np. zegary inspirowane torem testowym Lingotto.
Do tego hybrydowy napęd o mocy 110 koni, który nie tylko sprawnie radzi sobie w mieście, ale też nie boi się autostrady. Grande Panda łączy klasyczny urok z nowoczesnymi technologiami. Jej miękkie zawieszenie, praktyczne wnętrze i niskie spalanie, nawet poniżej 5 litrów, sprawiają, że to idealny kompan codziennej jazdy. Jak Wam się podoba ta wersja? Europa żegna legendę. Honda Civic Type R odchodzi z rynku. Powód? Zmieniające się przepisy dotyczące emisji spalin, które zmuszają markę do zakończenia sprzedaży tego kultowego hot hatcha. Na pożegnanie powstała specjalna wersja Ultimate Edition, dostępna tylko w kolorze Championship White, z czerwonymi akcentami, czarnym dachem i tylnym spoilerem z włókna węglowego. W środku sportowe dywaniki z metalową plakietką Type R, włókno węglowe i nawet projektory z logo. Mechanicznie bez zmian, 324 konie, manualna skrzynia i setka w 5,4 sekundy. Civic Type R odchodzi. Czy to nie jest smutne? Ram się nie ugiął, V8 wraca do gry, Amerykanie powiedzieli nie downsizingowi i Ram musiał ich posłuchać. Po krótkiej przerwie legendarne V8 Hemi wraca do Rama 1500 w modelach na 2026 rok. Klienci byli wściekli, sprzedaż poleciała w dół, więc szef Rama publicznie przyznał się do błędu. Teraz robi krok wstecz i to taki, który wielu przyjmie z uśmiechem. Pod maską ponownie zagości 5,7-litrowe V8 z systemem e-torque oferujące 395 koni i 410 Nm. Co ciekawe, w niektórych wersjach dostaniemy je bez dopłaty. A dla podkreślenia protestu Ram dodaje specjalny emblemat z baranem i silnikiem Hemi. Nie było łatwo. Nowa architektura auta wymagała sporych zmian, ale inżynierowie zrobili to w pół roku. V8 wraca, a Ram szykuje jeszcze 25 nowości. Będzie się działo. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji, ponieważ na 90 000 robimy konkurs z fajnymi nagrodami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.